Uber taxis? Do they operate? Like the ones with the phone? Okay, thank you. Oh there, can you take me to Microsoft Revis the Klausen? Thank you. Cześć, pierwsza dnia zakończona. Hej, siemanko. Moi pracownicy jadą na inny budynek. A dla mnie pora w końcu coś zjeść. Jest godzina już 2:40. Jadłem o 8:30 rano mało panu czekolada w samolocie wraz z małą herbatą, która była chyba jakieś 80 ml, więc pora udać się na jakieś coś małego. Chcę jakby nie patrzeć, to przytulnym mieście. Sznycel milanieński z Milanu, nie wiedeński. Pora założyć gacie do pływania i spalić te kalorie, które zjadłem. Trochę za dużo frytek zjadłem. Ale już jest lepiej, bo już tylko jeden cukier w herbacie, nie dwa. Cool. Trzeba tu przyjść. Koniecznie. It's the first time that you are here? I have been here before. Ah, okay. You until 5:30. Okay. If we go to the pool, also you have a bus day. Vous pouvez, si vous voulez pas attendre, vous pouvez aller tout de suite comme chez ma collègue au guichet parce qu'ici ça va durer 5 minutes. Hein? Gotcha, wonderful. Yeah? Thank you. Yes, you're welcome. Cheers. Brrr, zimno w tym Luksemburgu. Ponoć w nocy ma być -1. Nie wiem jak bardzo to widać, ale hotelik jest duży. Taka trochę hala sportowa. Ma w sobie basen, saunę i jakieś tam różne hale sportowe. So, tutaj, there we go. Yeah. Okay. Chambre 136. Fancy schmancy. O, fajnie, fajnie. Stół bilardowy, takie tam rzeczy. Nie ma wymówek. Założone majtki do pływania. Plecaka mi się nie chce brać, więc majtki na zmianę są w ręczniku schowane. Ale idę. Zniszczę tą oponę. Kolejny dzień pora zacząć. Już dzisiaj piątek, czyli ostatnia dostawa. Instalacja dzisiaj, jutro. Z ciekawostek w bufecie przy śniadaniu były jajka i był taki dziwny pojemnik jeszcze, w którym można było włożyć sobie te jajka i sobie je dogrzać. To już takie gotowe jajka, bo zimne były. Ale co, jak postanowiłem je rozbijać już siedząc przy stole, to nie, one nie były ugotowane i rozlało się całe. To tyle. Dzień pora zacząć. The A-team. Morning. Good, you?
Luksemburga. Instalacji dokonywało 8 osób przez 2 tygodnie. Łącznie zainstalowaliśmy 244 stanowiska pracy, kilkadziesiąt pomieszczeń konferencyjnych, budki telefoniczne, takie fajne wieszaki z polskiej firmy Profim. Blisko wejścia znajduje się lokalna restauracja, którą będą mieli. Wnętrze samo w sobie bardzo designerskie, jak widać tutaj. Mam ochotę powiedzieć, że będę za tym tęsknił, ale jestem przekonany, że już wkrótce tutaj znów wrócę. Mam już zabukowany bilet na 15. A teraz pora coś zjeść. To był trudny projekt, ale jak się pracuje z bardzo dobrymi ludźmi, to jest łatwiej. A tutaj lokalne restauracyjki. Zdecydowałem się wejść do restauracji niemieckiej, nazywa się Big Beer House, a menu wygląda tak, to jest faktyczna skóra. Wow! Spośród całego menu zdecydowałem się na coś, co nazywa się Knidlen mat Speck, czyli luksemburska specjalność Flu Dumpling, czyli pierogi z boczkiem i cream sauce. Wygląda bardzo ciekawie, bo właśnie przyszło. Wygląda tak. To może gaść informacje o Luksemburgu. Luksemburg to jest małe państewko. Trudno je znaleźć na Google Maps, dopóki się naprawdę mocno nie przybliży. Większość ludzi, którzy tutaj pracują, przynajmniej jeśli chodzi o Luxembourg City, nie mieszka w samym Luksemburgu. Większość dojeżdża z Francji, z Belgii, z Niemiec. Głównie dlatego, że tutaj lepiej płacą, bo jest to miejsce, w którym wiele firm nie musi płacić podatku. Jest to właśnie taki raj podatkowy. Miasto samo w sobie w weekendy potrafi być bardzo wyludnione. W tej chwili dzisiaj jest sobota. No, tutaj widać, że masa restauracji jest otwarta, choć jeszcze jest dosyć wcześnie, jest godzina 7. Mimo wszystko jest pusto. Zarówno mieszkańcy, jak i pracownicy tej miejscowości mogą poszczycić się tym, że większość z nich mówi przynajmniej w 3 językach, niektórzy w 5, nawet 6. Jest tutaj język luksemburski, który jest taką mieszanką francuskiego z niemieckim, może trochę angielskiego. Naprawdę wielki miks. Większość mówi po francusku, większość mówi po niemiecku i większość mówi po angielsku, więc ktokolwiek jeszcze inny tutaj przyjedzie, taki na przykład ktoś z Polski, a jest tutaj jednak trochę Polaków, no to wiadomo, że dochodzi jeszcze jeden język do tego. Ci przyjezdni, z którymi rozmawiałem, wielu z nich tłumaczy, jak bardzo samotnym miastem potrafi Luksemburg być. Wiadomo, że wielu ludzi tutaj dojeżdża z zewnątrz, więc nie tak często zdarza się, że ludzie zawiązują jakieś szersze znajomości bądź przyjaźnie. Naprawdę nie mogę podkreślić wystarczająco, jak bardzo pięknym miastem jest Luksemburg. Mam to szczęście, że jestem tutaj na jesieni, więc jest już na ziemi sporo liści. Drzewa zrobiły się pomarańczowe, zrobiły się brązowe, naprawdę wygląda to absolutnie pięknie. I jest to bardzo, bardzo przyjemne miasto, w którym dobrze można spędzić kilka dni, 2-3 wieczory naprawdę wystarczą, żeby ogarnąć tutaj wszystko, co jest. Do zobaczenia, do zwiedzenia, spróbowanie kilka różnych lokalnych potraw luksemburskich czy z innych państw, bo jest tutaj naprawdę świetny wybór. Mała anegdotka. Kiedyś zawsze byłem spóźniony na wszystko. Jeszcze kilka lat temu. Ale jak człowiek dojrzewa i ta 30, że tak przekroczy się tą 30, to
powoli się coś w głowie zmienia. Może dla niektórych wcześniej. U mnie dosyć późno, natomiast fajnie jest być w końcu gdzieś wcześniej. Zorganizować się odpowiednio tak, żeby być tak wcześnie na lotnisku, że jeszcze nikogo innego nie ma. Changer. Merci de contacter mon modèle IPA si jamais vous remarquez un appareil électronique qui est endommagé, en surchauffe, qui est pas bien allumé ou qui semble égaré entre les tiers. Merci de votre compréhension.